API SN Plus RC dodatkowo zapewnia korzyści związane z oszczędnością paliwa i kompatybilnością z paliwami etanolowymi, co czyni go najbardziej zaawansowanym w obrębie kategorii SN. Podczas gdy API SP-RC jest bardziej zaawansowaną wersją API SP, dodatkowo zapewnia korzyści związane z oszczędnością paliwa i ochroną środowiska. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Będzie to odcinek z serii Jak lepiej interpretować oznaczenia znajdujące się na opakowaniu oleju silnikowego. Dzisiaj wrzucamy na tapet klasyfikację jakościową według API. Z filmu dowiecie się, co to jest API, jakie są najwyższe oraz najnowsze oznaczenia klas jakości według API, jakie są różnice między klasami zawierającymi plus lub oznaczenie RC oraz wiele więcej. Materiał podzieliłem na 10 ciekawostek, zapraszam do odcinka. Ciekawostka numer 1. Co to jest API? API to organizacja handlowa reprezentująca sektor naftowy i gazowy w Stanach Zjednoczonych. API opracowuje i publikuje standardy techniczne, operacyjne oraz normy bezpieczeństwa, które są stosowane w całej branży naftowej i gazowej, klasyfikuje oleje silnikowe na podstawie ich wydajności i zdolności do ochrony silnika. Celem istnienia API jest zapewnienie standardów jakości i wydajności dla przemysłu naftowego i gazowego. Normy API, takie jak klasy jakości olejów silnikowych, zapewniają, że produkty spełniają określone wymagania dotyczące ochrony silników, wydajności paliwowej i minimalizacji emisji. Poprzez ustanowienie tych standardów API pomaga zapewnić niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność operacji w przemyśle naftowym i gazowym. Ciekawostka numer 2. Jakie są klasy jakości według API dla silników z zapłonem iskrowym? Wyróżnia się 3 zasadnicze klasy dla silników benzynowych SM, SN oraz SP. Pozostałe SL, SJ itd. dotyczą samochodów z rokiem produkcji od 2004 i w dół. API SM wprowadzona w 2004 roku odpowiednia dla silników z lat 2004 i nowszych. API SN wprowadzona w 2010 roku zastępuje API SM, oferuje lepszą ochronę przed osadami, zużyciem i osadami wysokotemperaturowymi, odpowiednia dla pojazdów od 2010 roku. API SP, wprowadzona w maju 2020 roku, zastępuje API SN i SN+, oferuje poprawioną ochronę przed osadami, zużyciem i redukcję ryzyka przedwczesnego zapłonu LSPI. Co ważne do podkreślenia, w obrębie kategorii SN wyróżnia się 3 główne klasy: API SN, API SN+, oraz API SN+, z RC, Resource Conserving. Każda z tych klas ma swoje specyficzne wymagania i przeznaczenie. W obrębie kategorii SP wyróżnia się 2 główne klasy SP i SP-RC. O różnicach i podobieństwach między tymi klasami będziemy mówić w kolejnych ciekawostkach. Ciekawostka numer 3. W obrębie kategorii SN wyróżnia się 3 klasy: SN, SN+, oraz SN plus RC. Jakie są między nimi różnice? Najpierw klasa API SN. Oleje oznaczone tą klasą są przeznaczone do stosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych, oferując ochronę przed osadami wysokotemperaturowymi, zużyciem oraz zapewniają zwiększoną ochronę uszczelek. W drugiej kolejności API SN+. Oleje oznaczone tą klasą mają dodatkową ochronę przed LSPI w silnikach z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Ta klasa obejmuje wszystkie wymagania dla API SN oraz dodatkowo test ochrony przed LSPI, sekwencja 9. I w końcu API SN plus RC. Jeśli olej zawiera takie oznaczenie, to znaczy, że zapewnia korzyści związane z oszczędnością paliwa, ochroną systemu emisji i kompatybilnością z paliwami zawierającymi etanol do E85. Analogicznie jak dla poprzedniej klasy, niezbędne są wymagania API SN+, oraz dodatkowe testy związane z oszczędnością paliwa. Są to testy z sekwencji 6D, sekwencji 6E lub sekwencji 6F. Niezbędna jest minimalna poprawa efektywności paliwowej w zakresie od 1,5% do 3,7%, zależnie od lepkości oleju. Podsumujmy zatem, jakie są kluczowe różnice pomiędzy API SN, SN+, i SN plus RC. Klasy SN, SN+ oraz SN plus RC różnią się ochroną przed LSPI, API SN brak ochrony przed LSPI, API SN+ oraz SN plus RC zawierają ochronę przed LSPI. Druga różnica to oszczędność paliwa i kompatybilność z etanolem. API SN oraz SN+, brak specjalnych wymagań dotyczących oszczędności paliwa.
API SN Plus RC zawiera wymagania dotyczące poprawy efektywności paliwowej oraz zapewnia kompatybilność z paliwami zawierającymi etanol do E85. Zatem SN Plus i RC to rozszerzenia standardowego API SN, nie ma samodzielnej normy API SN Plus, jest API SN, API SN łącznie z API SN Plus i API SN razem z API SN Plus oraz RC. Ciekawostka numer 4. Jakie konkretnie testy są przeprowadzane dla poszczególnych klas w kategorii SN? Idąc po kolei mamy następujące testy. Sekwencja 3G lub 3H, testy oceniające wzrost lepkości kinematycznej oraz osady tłokowe. Sekwencja 4A, testy oceniające zużycie krzywek. Sekwencja 5G lub 5H, ogólnie ujmując, są to testy oceniające osady w silniku. Co warto podkreślić, wszystkie wymienione do tej pory testy są wspólne dla wszystkich klas, zarówno API SN, jak również API SN RC, bez względu na podział klasy lepkości z dokładnie tymi samymi wymaganiami liczbowymi. Kolejne testy znajdują się w sekwencji 6D i 6F, dotyczą oceny efektywności paliwowej. Są to testy FEI, czyli Fuel Economy Improvement. Znajdują się wyłącznie w kolumnie powiązanej z klasą SNRC i są rozbite na różne klasy lepkościowe. Dalej w sekwencji 8 pojawia się ponownie wspólny test dla klas SN oraz SNRC. Jest to test sprawdzający ochronę przed zużyciem silnika. Sekwencja 9 to test oceniający zdolność oleju do zapobiegania przedwczesnemu zapłonowi przy niskich prędkościach obrotowych, co jest kluczowe dla nowoczesnych silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem. I tutaj przy wymaganiach mamy literkę D, która oznacza, że wymagania stawiane wyłącznie olejem z oznaczeniem SN+, albo SN plus RC. Kolejna sekwencja to 3GA lub robotest. Są to testy sprawdzające zmianę lepkości strukturalnej w ujemnych temperaturach dla oleju poeksploatacyjnego. Sekwencja 3GB oraz 3HB to testy sprawdzające zdolność utrzymywania fosforu w oleju, wymagane dla olejów klasy SNRC. Kolejne testy to test lepkości HTHS, wysoka temperatura oraz wysoka prędkość ścinania, różnice zależne wyłącznie od klasy lepkości oleju, plus jeszcze kilka innych testów, które wyświetlam bez czytania, brak różnic pomiędzy klasą SN a SNRC poza wybranymi klasami lepkości. Jest jeszcze jeden element różnicujący klasę SN oraz SNRC, mianowicie test sprawdzający stabilność emulsji. Oleje klasy SNRC muszą pozostać stabilne i nie mogą rozdzielać się na warstwy, wydzielając wodę. Oraz test osadów wysokotemperaturowych, w których pojawia się maksymalna waga osadów 30 mg dla wszystkich klas lepkości z wyjątkiem SAE-XW16 i 0W20, gdzie test nie jest wymagany. Dotyczy wyłącznie klasy SNRC. W osobnej tabeli zawarte zostały testy kompatybilności elastomerów, czyli testy oceniające wpływ oleju na różne elastomery stosowane w uszczelkach silnikowych. Podsumowując, API SNRC ma szereg dodatkowych sekwencji badań, które musi zaliczyć, a których nie muszą zaliczyć SN, SN+, i też trochę różnych progów przejścia względem klasy SN. Dodatkowy test dla API SN+ to specjalistyczny test oceny ochrony przed LSPI, natomiast dodatkowy test dla API SN plus RC to specjalistyczny test oceny efektywności paliwowej. Czyli należy zapamiętać, że wybór odpowiedniego oleju silnikowego zależy od specyficznych potrzeb silnika i warunków eksploatacji. API SN jest podstawową klasą, która oferuje podstawową ochronę nowoczesnych silników benzynowych. API SN Plus dodaje ochronę przed LSPI, co jest szczególnie ważne dla silników z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem. API SN Plus RC dodatkowo zapewnia korzyści związane z oszczędnością paliwa i kompatybilnością z paliwami etanolowymi, co czyni go najbardziej zaawansowanym w obrębie kategorii SN. I na samym końcu jeszcze jedna mini ciekawostka w tym obszarze. Czy dostępne są oleje API SN RC bez plusa? Tak, dostępne są takie oleje API SN RC, koncentruje się wyłącznie na poprawie efektywności paliwowej i ochronie systemów emisji, zapewniając zgodność z paliwami etanolowymi do E85 bez specjalnych wymagań dotyczących ochrony przed LSPI. Natomiast API SN plus RC obejmuje wszystkie te zalety oraz dodatkowo zapewnia ochronę przed LSPI, dzięki czemu jest bardziej odpowiednia dla nowoczesnych silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem. Ciekawostka numer 5. Jaka jest najwyższa klasa według API? Od 1 maja 2020 roku na rynku dostępna jest kategoria SP.
Olej silnikowy spełniający wymagania API SP zapewnia kilka korzyści wydajnościowych w porównaniu z kategoriami API SN dla silników spalinowych z zapłonem iskrowym, w tym redukcja przedwczesnego zapłonu przy niskich prędkościach obrotowych LSPI, ochrona przed LSPI przez cały okres eksploatacji oleju, co jest kluczowe dla nowoczesnych silników, wydajność ochrony przed zużyciem silnika i łańcucha, lepsza ochrona elementów silnika, w tym łańcucha rozrządu przed zużyciem, zwiększona ochrona przed korozją, która pomaga w dłuższym czasie eksploatacji silnika, kompatybilność z systemami emisji, oleje API SP są zgodne z nowoczesnymi systemami kontroli emisji, co pomaga w spełnianiu norm emisji spalin, stabilność oksydacyjna, oleje te są bardziej odporne na utlenianie, co zwiększa ich trwałość i skuteczność w wysokich temperaturach, kontrola osadów, lepsza kontrola tworzenia się osadów w silniku, co zapobiega zanieczyszczeniom i utrzymuje czystość silnika, ochrona przed szlamem i nagarem, zmniejszona tendencja do tworzenia szlamu i nagaru, co pomaga w utrzymaniu wysokiej wydajności silnika. Rozwój kategorii API SP, a także ILZA GF6A i GF6B trwał 7 lat. W tym czasie opracowano 7 nowych testów, które były oceniane i mierzone pod kątem precyzji. Firmy zajmujące się dodatkami do olejów przeprowadziły testy, aby wykazać, że oleje mogą spełniać bardziej rygorystyczne wymagania. Ciekawostka numer 6. Czy istnieje norma API SP RC albo API SP plus RC? Dostępna jest na rynku norma API SP RC, natomiast brak jest normy API SP plus RC. API SP RC oferuje wszystkie zalety API SP, ale dodatkowo kładzie nacisk na poprawę efektywności paliwowej i ochronę systemów emisji, wymagając dodatkowych testów efektywności paliwowej. Norma API SP skupia się wyłącznie na ochronie przed LSPI, zużyciem, korozją, a także na stabilności oksydacyjnej i kontroli osadów. Podczas gdy API SP RC jest bardziej zaawansowaną wersją API SP, dodatkowo zapewnia korzyści związane z oszczędnością paliwa i ochroną środowiska. Co więcej, na rynku obecnie nie ma dostępnej klasyfikacji API SP+, istnieje jednak dyskusja na temat wprowadzenia klasyfikacji SP+, jako dodatkowej, tymczasowej kategorii między API SP a przyszłymi standardami, takimi jak ILZA GF7. API SP Plus miałoby na celu dalsze zwiększenie ochrony silników, szczególnie w kontekście problemów związanych z LSPI i zapewnienie jeszcze lepszej ochrony niż API SP RC. Podsumowując, w przypadku SP i SP-RC mamy do czynienia z tą samą normą, natomiast progi przejścia przez badania są bardziej restrykcyjne, szczegóły w kolejnej ciekawostce. Ciekawostka numer 7. Jakie konkretnie testy są przeprowadzane dla poszczególnych klas w kategorii SP? Oleje silnikowe klasy API SP oraz API SP-RC muszą przejść szereg rygorystycznych testów, aby uzyskać aprobatę. Na samym początku mała adnotacja. Tabela zawiera podział ze względu na klasy jakości API SP oraz API SP-RC, ale również ze względu na klasy lepkości. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ część różnic pomiędzy klasą SP a SP-RC dotyczy wyłącznie wybranych klas lepkości. Na czerwono zaznaczyłem w tabeli obszary różnicujące klasy API SP oraz API SP-RC. Oto zestawienie testów dla obu kategorii. Najpierw sekwencja 3H, test wzrostu lepkości kinematycznej w 40 stopniach Celsjusza oraz test osadów, które gromadzą się na tłokach, jak również test blokowania pierścieni tłokowych. Następnie sekwencja 4A, test zużycia krzywek lub sekwencja 4B, test popychaczy zaworowych oraz test zawartości żelaza w oleju. Kolejno jest sekwencja 5H z dość licznymi testami, które mierzą m.in. średnią ilość szlamu nagromadzonego w silniku, co wskazuje na zdolność oleju do zapobiegania tworzeniu się zanieczyszczeń, test oceniający ilość szlamu nagromadzonego pod pokrywą zaworów, co jest wskaźnikiem ochrony oleju przed osadami w górnej części silnika. Co ważne do podkreślenia, nie ma tutaj żadnych różnic pomiędzy badanymi klasami. Duże różnice pojawiają się natomiast w kolejnych sekwencjach, ściśle powiązanych z klasą SP-RC. Są to sekwencje 6E i 6F, czyli testy oszczędności paliwa w silnikach. Podobnie jak w kategorii SN, różne wymagania dla olejów z różnych klas lepkości. Sekwencja 8 to test ochrony przed zużyciem silnika, sekwencja 9 test ochrony przed przedwczesnym zapłonem, test LSPI. Różnice dla tych dwóch sekwencji wyłącznie dla olejów w klasie lepkościowej 0W8 i 0W12, klasa API SP-RC. Sekwencja 10 to test potwierdzający odpowiednią skuteczność w ochronie silnika
przed tworzeniem się szlamu i osadów. Sekwencja 3HA albo ROBO. Test dotyczy lepkości strukturalnej w ujemnej temperaturze. Dalej do odnotowania jest sekwencja 3HB i utrzymanie fosforu plus test lepkości oleju w wysokiej temperaturze i wysokiej prędkości ścinania. W przypadku tych dwóch testów są różnice dla klasy SPRC. Kolejne testy wyświetlam w opcji skróconej, nie odnotowuję dla nich większych różnic. Jest jeszcze jeden element różnicujący klasy SP oraz SPRC, mianowicie test sprawdzający stabilność lepkości oleju silnikowego po narażeniu go na działanie sił ścinających oraz test stabilności emulsji. Tutaj na czerwono odnotowałem różnice pomiędzy porównywanymi klasami. Podobnie jak w kategorii SN, również tutaj pojawia się dodatkowo różnica dla osadów wysokotemperaturowych, w których akceptowalna maksymalna waga osadów to 30 mg dla wszystkich klas lepkości, z wyjątkiem SAE 0W8 i 0W12, gdzie test nie jest wymagany. Dotyczy wyłącznie klasy SPRC. W osobnej tabeli zawarte zostały testy kompatybilności elastomerów, czyli testy oceniające wpływ oleju na różne elastomery stosowane w uszczelkach silnikowych. Co ciekawe, wymagania dokładnie takie same jak w klasie SN, 1:1 dokładnie to samo. Podsumowując, oleje klasy API SPRC oprócz testów wymaganych dla klasy API SP muszą przejść dodatkowe testy związane z oszczędnością paliwa i wpływem na emisję CO2 i to stanowi o największej ich różnicy. I to są właśnie te testy, które zapewniają, że oleje silnikowe API SP i API SPRC spełniają wysokie standardy ochrony silnika, efektywności paliwowej i zgodności z normami emisji. Ciekawostka numer 8. Jaka jest różnica między API, ACA oraz ILZAC? ACA jest organizacją reprezentującą interesy producentów samochodów w Europie, która opracowuje i publikuje normy jakościowe dla olejów silnikowych stosowanych w pojazdach europejskich. Tworzy wymagania dla konkretnych typów jednostek, stąd słynne full, mid, low subs. Także wymagania, np. testy czystości diesel-benzyna potrafią być różne. Są np. oleje dedykowane do silników wyposażonych w katalizator trójfunkcyjny, filtr cząstek stałych itd. Po więcej szczegółów odsyłam Was do osobnego filmu, który dotyczy właśnie tej klasyfikacji. ILZAC z kolei to organizacja utworzona przez japońskich i amerykańskich producentów samochodów, która opracowuje standardy jakościowe dla olejów silnikowych stosowanych w samochodach osobowych. Normy ILZAC API są ogólne. Można odnotować duże podobieństwa między API a ILZAC. Właściwie można je porównywać 1:1. GF5 odpowiada API SN, GF6 API SP. Ciekawostka numer 9. Na opakowaniu są zawarte dwie normy, zarówno API SN, jak i SP. O co chodzi z dublowaniem klas? Jeśli na opakowaniu oleju silnikowego widnieją zarówno normy API SN, jak i API SP, oznacza to, że olej spełnia wymagania obu tych standardów. To zapewnia użytkowników, że olej jest odpowiedni do szerokiego zakresu pojazdów, od starszych modeli wymagających specyfikacji API SN po najnowsze silniki zaprojektowane zgodnie z normami API SP. To oznacza również, że mnogość przeprowadzonych testów gwarantuje bezpieczeństwo w każdym silniku, zatem ktoś, kto ma zalecenie aplikacji oleju API SN, może swobodnie używać oleju z API SP. Takie dublowanie klas to nic innego jak potwierdzenie dla tych, co wahają się stosować oleje z oznaczeniem SP do silników z wymaganiami SN. Normy API i ILZAC są kompatybilne wstecz, więc można aplikować oleje z oznaczeniem SP tam, gdzie producent wymaga oleje z API SN. Oleje klasy API SP zostały zaprojektowane, aby zapewnić lepszą ochronę przed zużyciem, kontrolę osadów, ochronę przed utlenianiem oraz poprawę wydajności paliwa w porównaniu do olejów klasy API SN. Jednakże oleje API SP spełniają również wszystkie wymagania klasy API SN, co czyni je odpowiednimi dla szerokiego zakresu silników. Ciekawostka numer 10. Jaka jest różnica między grafiką potwierdzającą przynależność do danej klasy, a samym tekstem np. spełnia normę SP. API wymaga przeprowadzenia konkretnych testów, jeżeli chce się posługiwać symbolami API. Produkty z oficjalnym certyfikatem API mają na etykiecie symbol API Service Symbol, tzw. DONAT, lub API Certification Mark, tzw. Starburst, co oznacza, że olej został przetestowany i spełnia konkretne standardy API. Oleje te muszą przejść rygorystyczne testy w akredytowanych laboratoriach, które sprawdzają różne aspekty wydajności oleju, takie, które były prezentowane w tym materiale wcześniej. Oleje z certyfikatem API podlegają regularnym audytom i kontroli jakości.
co zapewnia, że oleje spełniają standardy API nie tylko jednorazowo, ale przez cały okres produkcji. Certyfikat API daje konsumentom pewność, że olej spełnia określone normy jakościowe i jest odpowiedni do użycia w ich pojazdach zgodnie z zaleceniami producenta. Z kolei tekstowe zapewnienie o spełnieniu klasy API na etykiecie oleju oznacza, że producent deklaruje zgodność produktu z normami API, ale produkt nie przeszedł oficjalnych testów API i nie uzyskał certyfikatu. Brak oficjalnego certyfikatu oznacza, że olej może nie być przetestowany zgodnie z wymaganiami API, lub testy te mogą być przeprowadzone wewnętrznie przez producenta bez niezależnej weryfikacji. Podsumowując, jeżeli olej ma znaczki API, czyli to kółeczko API, to znaczy, że olej posiada licencję API i jest testowany zgodnie ze standardami organizacji. Jeżeli olej nie ma tego oznaczenia, jest wyłącznie napisane, że olej spełnia daną normę, np. API SP, to znaczy olej nie ma licencji, a wyłącznie deklaruje, że spełnia normę. To, czy faktycznie spełnia, czy producent oszukuje, to inna sprawa. Pozostaje w interesie API, aby pilnować rynku i kontrolować producentów olejów stosujących oznaczenia API. Dziękuję za wspólne zgłębianie tematyki olejowej. Zapraszam do wspierania inicjatywy prowadzonego kanału R2D oraz wspólnego eksperymentowania poprzez patronat kanału na patronite.pl. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Szczegóły w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!